Kolejny piękny, gorący dzień. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj nasza wycieczka, która nareszcie udało się przybyć, ale po wczorajszym naszym spotkaniu właśnie z zasobami z Polski powiedziały, żeby nie przyjeżdżać samego rana, bo one po prostu nie udało im się wejść, 2 godziny musiały czekać w kolejce. Rzeczywiście jest tu bardzo dużo samochodów, bardzo dużo aut. My sobie zaparkowaliśmy na takim niższym parkingu. Parkingi są za darmo. Po prostu jakiś parking sobie wybraliśmy, tak zaczęliśmy jechać i zobaczyliśmy, że można zaparkować. Wybraliśmy to miejsce ze względu na to, że jeżeli pójdziemy do góry, na Akropol właśnie tutaj Windows, tutaj ja już widzę fragmenty teatru również przed nami, to tutaj, słuchajcie, pod nami jest zatoczka St. Paul Bay i mam zamiar tam dzisiaj wypróbować moją deskę. Taki jest plan, ale na razie idziemy tutaj na Akropol i zobaczymy, co ciekawego skrywa ten Akropol, bo wiem, że jest przepiękny, uroczy. No i może jakieś skarby odkryjemy tutaj, jakieś perełeczki. Oczywiście dużo osób wiem, że tutaj już było, widziało, no ale dla nas jest to pierwszy raz, więc być może dla kogoś, kto ogląda ten filmik również i sami wtedy ocenicie, czy warto się wybrać samemu, czy z dzieciakami, jak tutaj będziecie podróżować. Także za chwilę ruszamy dalej i zobaczymy, gdzie się spotkamy, jaki będzie kolejny punkt, bo nie mam jakiegoś konkretnego planu, jak mamy iść, po prostu chcemy tutaj spędzić fajnie. Mały update'ik, ten pan, co pojechał tym Melexem, okazuje się, że kasuje za ten parking 7 euro. Także słuchajcie, 7 euro tutaj trzeba zapłacić, pan sobie tam czeka rzeczywiście, okej, spoko, jeżeli tak jest, bo powiedział nam jedną taką fajną wskazówkę. Tu jest ten nasz parking, na którym my stoimy, a tu pod spodem jest jeszcze jeden car park, który jest do plaży, na którą chcemy zejść. I powiedział, że po prostu jak wrócimy sobie z góry, to mamy się przyparkować tam na dół i to już będzie w tej cenie. No okej, no takie zasady, idziemy. To taka informacja dla nas. Widać tą zatoczkę St. Paul Bay. Tutaj na nią sobie później pójdziemy. Tam jest kościółek, do którego chcę dotrzeć również, ale to później Wam pokażemy. A tutaj ktoś namierzył swój cel. Powiększę Ci, zobacz. Podejdę pod mapę. Taka fajna mapa jest, zobaczcie. Czyli tak, tu jest ta katedra, tu jest ta St. Paul Bay, tutaj sobie pójdziemy, gdzieś my tutaj na dole stoimy. Teraz jesteśmy tutaj, przejdziemy przez miasteczko i pójdziemy do góry. A tu jest jeszcze jedna, Lindos Bay. No zobaczymy, słuchajcie, poświęcamy się tutaj, że tak powiem. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda i wtedy będziemy oceniać i decydować. Zobaczcie, jak ładnie widać amfiteatr. Nie wiem, czy nam się uda tam podejść, ale jeżeli nam się nie uda, no to tutaj zrobimy sobie zdjęcie. Bardzo ładne miejsce. No i sama ta wioska jest bardzo ładna. Teraz tylko, żeby nam się udało wejść na zamek. Naprawdę bardzo bym chciała wejść na ten Akropol. On jest starszy niż Akropol w Atenach, jakby ktoś nie wiedział. Także no, bardzo ciekawe miejsce. Ja lubię czasami pochodzić i pozwiedzać i poznać historię danego miejsca. Ale fajnie, słuchajcie, tak się zgubić tutaj, no nie? No i zobaczcie, znaleźliśmy naszej, tak, to już teraz wiemy, gdzie nasza córka ma dom. Inwestycja. Mam robić zdjęcia, czy mam nagrywać, bo to jest po prostu tak pięknie, tak niesamowicie ślicznie, na każdym kroku. Trochę taki klimacik Santorini mówimy, chociaż nie, bo na Santorini małe wąskie uliczki, fajnie zrobione, bardzo ładnie zrobione, pięknie. Tutaj do teatru, ale my do teatru nie idziemy. Idziemy sobie prosto tymi uliczkami. Jest tutaj tak dużo, słuchajcie, rzeczy fajnych. Nasze dziecko jeszcze chciało. A patrz, jakie słodkie. Z moim Summersby. Jakie słodziutkie, zobacz. Zupełnie inna atmosfera tutaj niż tak jak jesteśmy w naszej miejscowości. Bardzo nam się tutaj podoba. Pójdziemy tam jeszcze do przodu, zobaczymy, co jest. No oczywiście dużo sklepików, ceny są kosmiczne. Chociaż fajne rzeczy upatrzyłam, ale trochę za drogie jednak, jak na pamiątki. O, i kalendarze. Piękny kościółek, wejdziemy sobie. Please don't enter the church. Ale to dzwonnica, zobacz. Słuchajcie, tutaj bilet 5 euro, to jest Church Museum of Needles. No my nie wchodzimy, idziemy sobie dalej. Nie to, żebyśmy ignorowali, ale chcemy iść na ten zamek. Akropolis znowu tu idziemy, Radek, na Akropolis.
A co, takie komercyjne za bardzo? Aha. No tak, no trochę tak tutaj jest komercyjnie. No ale na Santorini też tak, Radek, było. Tunnels restaurant. Akropol, tak, a tutaj jest bar. No tak, trochę tutaj dużo tej, Radek ma rację, że trochę jest tutaj tak, miało być tak tradycyjnie, cicho i spokojnie. Wczoraj za kapcie płaciłam 12 euro. 16? No to widzisz, chcieliśmy z tego przypychu, ale chyba się kolejny zaczyna. Zobacz, a gdzieś te schody może nas poprowadzą do góry. O, jak fajnie, zobacz. Idziemy? Idziemy. Nie wiemy, gdzie dojdziemy, ale nie ma tutaj sklepów. Nie idzie, bo wszyscy idą tam, gdzie są stragany. Czekaj, może tutaj zobaczę. A może tu nic nie ma, to prawda. Ale wygląda fajnie, nie mów, taka ukryta dróżka. Chodź jeszcze kawałek, podejdziemy. Dobry jest, ten skrót okazał się trafny, bo zobaczcie, tu na górze idą ludzie na Akropol i tutaj ja wyjdę i jest tak samo, są schody, także idziemy dobrze. Tak, dokładnie, słuchajcie, fajnie, ale to jest bardzo ślisko, my jesteśmy znowu w klapkach, czyli którąś tutaj z tych ulicek też można było dojść. Całe Lindos z góry, tam gdzieś jest nasze auto, my wchodzimy coraz wyżej i wyżej, bo tak, mamy iść tędy do góry. Gdyby ktoś się pytał, to jest dobra droga. Trochę tak ślisko, naprawdę. Zobaczcie, jesteśmy wyżej, jaki piękny widok na kolejną zatokę Lindos. Tutaj oczywiście targ. Ludzi trochę idzie, no to zobaczymy, ile będzie osób do kasy. Jesteśmy, słuchajcie, to podejście wcale nie było jakieś takie mega wymagające. No owszem, pewnie jakbyśmy tutaj szli z dzieciakami, to by trochę jęczały, ale generalnie jest ok. Teraz wchodzimy do środka, zobaczymy, jak to wygląda i cenowo, i czasowo. Słuchajcie, czekamy w kolejce do kasy. 20 euro kosztuje bilet, więc wejdziemy sobie. Ale tutaj taki kotek sobie śpi. Tak, 20 euro, nie można dronów, tak jak widzicie. No podobno drogo, tu już kolejny kot. O, kolejny kot, zobaczcie, ale super. O. Rules, nie można w bikini, nie można w krótkich spodenkach, takich shortach. No, kot pilnuje wszystkiego. No i płacimy kartą najlepiej. Bilety mamy 20 euro. No, ciekawa jestem, czy będzie to warte. No, Akropol kosztuje 30 euro, a tutaj Akropol 20. No, zobaczymy. Na razie wygląda fajnie i nie było ludzi, więc jesteśmy mega szczęśliwi, że nam się tak szybko udało wejść. Zobaczymy, tutaj sobie zaczniemy chodzić, słuchajcie. Nie wiemy do końca jeszcze jak i gdzie. Tutaj mapy są oblegane, ale tutaj widoczki są za to piękne. Tak jak mówili, widoki będą cudne. Nie wiem, że taka otwarta że niebezpiecznie, o co ci chodzi? No tak trochę, faktycznie. Ale to jest widoczek, słuchajcie, no rewelacyjny. Tam chyba do góry musimy się wspiąć. Jeszcze po schodach. Ale jest pięknie tutaj, naprawdę jest pięknie. Dla samych widoków warto przyjść. No okej, jesteśmy w środku. Ale tu chodnie, fajnie, przyjemnie, słuchajcie. Bardzo to fajnie, przyjemnie tak chwilę odpocząć, co? Te schody były bardziej wymagające niż wczoraj. Tam na górę też chyba możemy iść, bo tam jest, widzisz, te kolumny. I to jest główny Akropol. Miejsce to jest oczywiście poświęcone Atenie. Więc tutaj ze względu na to, że Atena była taką boginią, którą czcili żeglarze i podróżnicy, to miejsce było jednym z najważniejszych. Także taka duża historia. Fajnie, chłodno.
Bardzo ciekawe jest to, słuchajcie, że tutaj tak w środku się chodzi. W Akropolu to wiecie, to jest tak wszystko ładnie posegregowane, idzie się ścieżką, a tutaj jednak wchodzi się, no nie Radek, do środka. Jest tak trochę inaczej niż w takim normalnym jakimś muzeum. Bardzo fajnie to, ciekawie jest to zrobione. Podoba mi się. Tu resztki jeszcze jakiś kolumn. No jeżeli ten Akropol jest starszy niż Akropol w Atenach, no to słuchajcie, coś musi w tym być. Bo naprawdę jest, no robi wrażenia, no nie mów. Trochę inny niż... Bo ten można w środku pochodzić, no to też jest duży plus. A tutaj, patrzcie, przed nami, wow. Dla mnie to jest naprawdę duże wow. Proszę? Reprodukcja. 37 kolumn powinno być, ale tylko część jest odrestaurowana. Niestety zostały zniszczone. Ale i tak jest coś niesamowitego. No powiem Wam, że było warto wydać te 20 euro. Chociaż ja czytałam w przewodniku, że powinno być w przewodniku, no gdzieś tam na jakichś forach 12 euro. Ale też gdzieś tam było napisane 20, no i rzeczywiście 20 się potwierdziło. No słuchajcie, jakie są nasze wrażenia, tak podsumowując? Warto tutaj przyjechać. Owszem, jest to straszna męczarnia w upale. Ja mam znowu dziś na sobie koszulę, bo nie jestem w stanie po prostu tutaj chodzić, że tak powiem, z odkrytymi ramionami. A mam same takie sukienki, więc trzeba chwilę poświęcić czasu na to, żeby tutaj wejść. Ale się bardzo opłaca, po prostu bardzo. Może uda Wam się trafić na taki dzień, gdzie będzie troszkę chłodniej latem, no to wtedy Wam polecam, a jeżeli nie, no to trudno, weźcie kapelusze, tak jak ja mam dzisiaj kapelusz, nie widać tego i na pewno uda Wam się tutaj dojść. Idziemy jeszcze do góry, słuchajcie. Jeszcze Wam na górze pokażę i muszę wyłączyć telefon, bo już mam parę razy informację, że iPhone jest przygrzany i niestety za chwilę mi się w ogóle wyłączy, jeszcze się okaże. Tak, to są motyle? Pięknie, słuchajcie, pięknie. Tu jeszcze Wam pokażę całe ujęcie z góry, tak jak stoimy. Jest naprawdę niesamowicie. Takie jakie rozwalone, no. 940 już trochę, patrz. 38. No już coś tam zaczęli naprawiać, ale nie wszystko. Tak, tutaj całą zatokę widać. A, i to jest ten parking tutaj, na który mamy zjechać później. No tak, faktycznie, zaraz tutaj Wam pokażę. Bo na górze jest parking, tak samo, ale też on jest płatny 7 euro. Pod spodem, bo to jest dokładnie ten sam parking. Pod spodem też jest 7 euro, tak jak my stoimy. I później możemy zjechać tutaj na ten drugi parking. Albo tutaj, ale ja chcę jeszcze do tego kościółka iść. Nie wiem, czy go tak dobrze widać. I wtedy tam się, zobaczcie, tutaj widać całość. Tam jest fragment plaży. Tutaj kościółek, do którego mieliśmy wejść, ale to już bez sensu. Rzeczywiście warto było tą kasę poświęcić tutaj, żeby wejść. Także wyjazd do Lindos kosztował nas 47 euro. Parking 7, wejście na Akropol 40. Zobaczcie, jak pięknie, jaki okno na świat. Jeszcze tak szybciej przejdę tutaj całość. No mówię, mi się podoba to, że tutaj jak można przechodzić tędy. W Akropolu to masz wyznaczoną ścieżkę, musisz iść tą ścieżką, która Cię prowadzi dookoła i tak naprawdę nie można sobie tak swobodnie po tym miejscu pochodzić, no ale tam też jest bardzo dużo ludzi, to może też inaczej to wygląda. A tutaj naprawdę jest pięknie, no po prostu pięknie. Wychodzimy, słuchajcie, pięknie, ładnie, ślicznie, to trzeba uważać, bo tu nie ma żadnych poręczy, słuchajcie, więc z dzieciakami to trzymajcie dzieci za rękę, ale jest cudnie. Z każdej strony, słuchajcie, jest naprawdę widok niesamowity. Także my idziemy, kierujemy się w stronę tej plaży, bo taki jest cel, naprawdę jest tak gorąco, że chcemy się po prostu pokąpać. Warto tutaj było przyjechać i warto było zwiedzić.
Słuchajcie, tak sobie jeszcze tutaj przyszliśmy i się okazuje, że jesteśmy tutaj, gdzie jest teatr. No i fajnie, bo ja chciałam też tego zobaczyć. Zrobione te kamienie, słuchajcie, z taką jak mozaika ułożone. Taką mają nawet fajną, ciekawą strukturę. Także można by było zgapić w domu. Ale o kurczę, tutaj nie przyjdziemy, muszę chyba wrócić. Ładnie wygląda to miasteczko. Powiem Wam, że naprawdę warto tutaj było przyjechać. Nie wiem, czy chciałabym tu spędzić urlop, no bo tu jest jednak dużo turystów, ale warto. Zresztą my, jak byliśmy na Santorini, to nasz wybór miał być albo właśnie tutaj Lindos, ale wyszło, że taniej wyjdzie na Santorini. Gdzieś tak można podejść, nie wiem, czy tam się schodzi tak całkiem, ale fajnie wygląda ten teatr. Kurczę, jak to musiało fantastycznie wyglądać, jak funkcjonowało. Wyobrażacie sobie teraz, to taki amfiteatr mi się kojarzy w Kołobrzegu, jak rodzice mnie zabierali. I tam zawsze się odbywały piosenki. Czekaj, jakie to było? Koncert piosenki żołnierskiej, coś takiego. Tak, takie czasy jeszcze pamiętam. Także nie zapomina się niektórych wspomnień z dzieciństwa. Ładnie. Przyjdźcie tutaj tak samo. Po prostu my szliśmy sobie tak i zabłądziliśmy gdzieś w jakiejś uliczce i fajnie to wygląda, ciekawie. O, i tu sobie wyszliśmy, zobaczcie. Koło plaży, koło zatoczki. I tu też ten parking 7 euro. Widzicie, jest duża informacja, także też można się tutaj przeparkować. Raz płacicie i możecie zjeżdżać sobie na te parkingi, które chcecie. Pachnie coś tutaj jedzeniem. Zjedziemy sobie tutaj, zobaczymy. I najwyżej wrócimy po stroje. No i zjedziemy sobie na plażę ogólnie. Ale jeszcze tutaj pójdę chyba fajnie, nawet jakąś łódką można popłynąć. Ja chciałam iść na tą drugą stronę tam. Śliskie kamienie. No tu jeszcze trochę wody było. Ale patrzcie, jak tu pięknie. Idę zobaczyć na plażę, czy rzeczywiście warto tutaj wejść, czy w ogóle jest ta plaża taka publiczna, że możemy wejść nie, za darmo i posiedzieć chwilę. Tak, zobaczcie, jak to jest pięknie. I rzeczywiście to jest taka część... No kąpielówki potrzebujesz, no. Czyli co, idziemy najpierw do kościoła? Słuchajcie, pięknie, tam byliśmy, nie wiem, czy tam wrócimy, zobaczymy. W każdym razie ta część parkingu tutaj, okazuje się, że to jest jeszcze raz 7 funtów płatę, więc lepiej uważajcie, bo to musicie mieć, że tak powiem, tą samą opłatę za ten sam parking u tego samego, u tej samej osoby, czy tam, nie wiem, firmy, nie wiem. W każdym razie musicie się pilnować, a przed chwileczką po prostu ludzie, którzy stali koło nas, zjechali i stąd te informacje. Ale tu też jest pięknie i może tutaj nam się uda przycupnąć, a kościółek jest tutaj. No dobra, słuchajcie, schodzimy tutaj. Zobaczymy, czy uda nam się popływać, ale tak z tego, co widzimy, to kościółek jest zamknięty chyba. A jeszcze coś Wam pokażemy. Tam na ten pierwszy nasz zamek, to właśnie była, koło kościółka chciałam się zatrzymać, taka szubienica. I to faktycznie mogła być na lampę. A ja myślałam, że to jest taka szubienica i mówię do męża, zatrzymajmy się. Bez sensu. Ale widoczek jest stąd super. Tu na tych leżakach można poleżeć, bo rzeczywiście odpoczywasz. Słuchajcie tego odgłosu, ale teraz przechodziłam, jest jeszcze jedno takie zejście, tak jak tutaj macie. To tutaj kawałeczek jest wcześniej zejście bezpośrednio pod te leżaki. No i pani, która stała i obsługiwała, powiedziała, że cena jest 100 euro albo 120. Wow! Rozumiecie? Taka cena za to, żeby poleżeć na plaży, która i tak jest darmowa. No ale okej. My podejdziemy sobie pod kościółek i zobaczymy, jak to tam wygląda. Jakiś wycieczkowiec tutaj, zobaczcie, też fajnie to... Czego oni nie wymyślą? Ja jestem na przykład pod wrażeniem tych wszystkich atrakcji, które tutaj proponują. No cenowo tak samo, nawet nie wiem, jak tutaj przyjechać całą rodziną, to nie wiem, ile kasy musiałbyś mieć. Ale kościółek, coś mi się zdaje, że będzie zamknięte wejście. Tutaj bramka jest zamknięta, tu też jest skrótka.
ale możemy podejść i zobaczyć tak, jak to wygląda. Ciekawe, kiedy odbywają się te śluby i ile kosztuje. Gdzie to się wyciąga, kurwa? Tak, pełno lodu. Do drinków nie widzisz, bo tam robią aperole. Aperol Spirit. Widzisz, że jest na tym napisane? Może nie robią, ale chodzi Tak. mi o... Ładnie stąd widać Akropol, zobacz. Te kolumny. Fajnie, tak jak w cieniu siedzisz, to jest tak przyjemnie. Nie chce nam się iść, bo gdzieś na górze mamy auto. Mówiłam ubrać od razu stroje. No i siedzimy sobie, słuchajcie, tutaj na kocyku. Deska już przygotowana. Idziemy pływać. Pięknie jest, ale jesteśmy po drugiej stronie. Jednak zdecydowaliśmy, że przyjdziemy tutaj, bo tam za często przypływały łódki. No i jak pięknie. Aż się chce tutaj pobyć. Tu jest jakiś bar, ale cała plaża jest darmowa, nie trzeba płacić. Można się rozłożyć gdzie się chce. Po drugiej stronie trochę inaczej, ale tu jest piasek, a z drugiej strony były kamienie, prawda? Jakoś tak nie... Chociaż może gdzieś tam dalej, jakbyśmy poszli. W każdym razie jest fajnie, polecamy. Polecamy miejscóweczkę. Zostawiamy to piękne miejsce. Słuchajcie, przyjedźcie, warto, naprawdę warto. My jedziemy do nas z powrotem do Stegny. Chcemy tam chwilę posiedzieć, jeszcze na jakieś zakupy, coś popakować, zobaczyć. Był jutro nasz ostatni dzień i też chcemy jeszcze coś zobaczyć. Także tą miejscówkę naprawdę Wam gorąco polecamy. Tak samo jak Zatoka Antoniego Kmina. No powiem Wam, że w każdej tej zatoce fajnie się pływało i taka jest inna woda. Ale my jeszcze chcemy zaliczyć, mówię, morze u nas w Stegnie, bo jeszcze nie mieliśmy okazji tak naprawdę. Zatrzymałam się jeszcze na takim punkcie widokowym, bo chciałam Wam nagrać całą tutaj, jak wygląda Stegna z góry. Tam jest jeszcze troszeczkę, tam jest jeszcze jeden punkt widokowy, tutaj ta ławeczka, ale tutaj jest tak, no tak lepiej to wszystko widać. Zobaczcie, co jest cała Stegna, tak wygląda. Tam byliśmy na górze Blue Bay, tam siedzieliśmy na górze w tym Blue Bay. Gorąco Wam polecamy, wystarczy po prostu kawałeczek tam podejść do góry. Generalnie cała ta miejscowość jest taka piękna, ładna, kolorowa, bialutka, czyściutka, pachnąca. No Lindos też jest piękne, teraz wracamy, dlatego takie mamy trochę porównanie, ale tam jest dużo drożej, no nie oszukujmy się. Jedynie co jest, to jest ten zjazd taki kręty, więc to trzeba autentycznie, fajnie jest mieć samochód. No my Wam, dobrze nam ktoś się po prostu polecił, że jednak ten samochód jest tutaj dosyć istotny. No dzięki temu zwiedziliśmy bardzo dużo i jeszcze jutro będziemy zwiedzać. Chcemy jeszcze dzisiaj, jedziemy się przebrać do hotelu, coś zjeść i chcemy przejść się tam dołem, może nam się uda. W tamtą stronę się idzie jeszcze na plażę, tą Tambika, jeżeli dobrze mówię, i Kolumbia. Rok tam jest taki malutki kościółek, może uda nam się jeszcze przejść, tak pospacerować. No tak wcale dużo kroków dzisiaj nie zrobiliśmy i taki niedosyt mamy. Ja przypuszczam, że w ogóle tą drogą moglibyśmy sobie dojść tam. Tak patrzymy, że po raz kolejny ta restauracja jest taka oblegana. Faktem jest to, że jest bardzo dużo jedzenia bezglutenowego. Tutaj polecam Wam ten sklepik, bo tu jest bardzo dużo pysznych rzeczy i tanich. I są fajne ręczniki. Muszę ten ręcznik pierwszy kupić córce, bo jej obiecałam. My sobie jeszcze tą restaurację wcześniej. To jest właśnie tutaj w Stegnie. Idziemy zobaczyć jeszcze, jakie mają menu, czy warto wracać. Następny. Czyli warto, czy nie warto? Nie, no zobacz, to są Czegoś, jakieś... żeby nie było więcej niż 3 cyferki. Pan powiedział w restauracji, jak on powiedział? Not touristic restaurant, tak? No, wcale nie turystyczna restauracja w samym centrum miejscowości turystycznej. Dobra, idziemy zobaczyć, czy nam się uda tam dojść, gdzie nam się uda dojść. I wtedy sobie wrócimy, coś zjemy. To jest ta druga część. No, dużo mniejsza jest ta plaża tutaj, prawda? Ale tu są znowu jakieś takie hotele jeszcze. Tak jest, no tam jest ładniej u nas. Zdecydowanie. Ale przejście, zobaczcie, mówiłam, że tu jakaś droga będzie. A my powinniśmy prawidłowo jeszcze tam kawałeczek dalej podejść do tego kościółka. Może się uda. A Kolumbia jest za tą górą.
Za tą górą już jest taki resort, gdzie jest... Śmiała się dziewczyna wczoraj, jak ją spotkaliśmy koło zamku, że to jest po prostu taka miejscowość dla Polaków. Patrzcie, jaki domek. Holiday. Ale naprawdę, wiecie, taksówkarz, który nas wiózł kiedyś w Atenach, powiedział, że on ma holiday home, taki właśnie, tam po drugiej stronie, tak jak lotnisko. No i ja się wcale nie dziwię, że to może być coś takiego, bo tutaj też mijaliśmy, co prawda, w gorszym stanie, ten jest jakiś pięknie odmalowany, śliczny dom. I mówimy, że taki dom mieć tutaj, holiday, ale pięknie. Jak sobie dalej idziemy. Fajnie, że wyszliśmy na ten spacer, bo nie chciało nam się siedzieć na leżakach, jeszcze jest gorąco. A tutaj jest naprawdę super. Zaraz zobaczymy, co tam będzie na początku. Co jest? Klimat tutaj, ale to jest zajebiste, podoba mi się w takim przejściu. No tak, teraz to już w ogóle widać. Oj, daj spokój, tu byś na pewno żaden problem przenieść rzeczy. Na Santorini ludzie nosili, ale tu też jest fajnie. Takie prywatne... No ciekawa właśnie jestem. Ciekawa, czy tutaj nie ma przypływu. Jak myślisz? No tak w klapeczkach oczywiście, znowu. Ale super, naprawdę, zobaczcie. Takie przejście. Wow. No po prostu tak jakby ta wyspa czekała na to, żeby ją odkrywać, wiecie? Ja odnoszę takie wrażenie. No szkoda tylko, że jesteśmy tutaj 4 dni, no ale tak wyszło. Mówię, taki po prostu bilet spontaniczny tutaj zamiast prosto do UK okazał się dużo tańszy. Ale no warto było, no po prostu warto było. I uważam, że następnym razem, jak jakaś podróż mi się trafi, to też będę lecieć, jak tylko będę miała oczywiście możliwości, okrężną drogą. Mega nam się podoba. Tam jest stegna, zobaczcie, tam jest stegna z tamtej strony za skałą i tak naprawdę parę metrów dalej, po prostu za kolejną górką jest taka cisza i spokój. Owszem, no wiadomo, to nie są jakieś luksusy, ale no jakbym miała spędzić wakacje, to tak bym chciała. Tak bym mogła spędzić właśnie w takim, trochę tak w dziczy, a trochę tak blisko cywilizacji. Połączenie jednego z drugim na pewno dobrze by zrobiło każdemu. Cudnie świeci słońce. Tu będzie fajny zachód słońca na pewno. Ale my już tutaj jesteśmy coraz bliżej. I zaraz Wam pokażę, jak to pięknie wygląda z tej strony. Ładnie? No niestety, zobaczcie, prywatne miejsce. Także tą drogą można tylko sobie dojść, bo patrzcie, jaka perełeczka. Kościół, ale to jest dom. No właśnie, to jest dom, który jest pewnie zamknięty. Dlatego pewnie jest droga zamknięta z powodu tego domu, tak? Ale tutaj łódką normalnie oni przypływają. Ale fajnie, co? Tu już w ogóle ktoś ma raj. Ja jeszcze proszę. Muszelki. Takie piękne. Cudnie to jest. Naprawdę jest to cudnie. Podkreślam to po raz kolejny, bo bardzo się cieszę, że po raz kolejny palcem po mapie udało mi się w takie cudne miejsce odkryć. Jestem mega zachwycona. Naprawdę. Nie tylko ja. Ten pan przede mną również. Idziemy teraz coś zjeść. Przyszliśmy znowu do nas na plażę. Tutaj leżaczki. Słuchajcie, w naszym hotelu 10 euro za 2 leżaki. No ale po godzinie 18 już tutaj nikogo nie ma, więc są za free. To jest fajne, tutaj chwilę posiedzieć. Czekam, aż mąż pójdzie zmienić koszulę, bo sobie pomoczył wodą. I pójdziemy gdzieś coś jeść, bo coś nie mogliśmy trafić po tej drugiej stronie. Tam ewidentnie nie pójdziemy, ten pan był bardzo niesympatyczny, niemiły. Ja nie lubię takich miejsc i wcale się nie dziwię, że później ludzie mają takie, a nie inne opinie. A ja Wam tutaj jeszcze pokazuję plażę w Stegnie. Gdyby ktoś się nie mógł zdecydować na Rodos, gdzie spędzić wakacje w ciszy i spokoju, to zdecydowanie Stegna. To się stało, ale ja nie widziałam tego wiatraku. Słuchajcie, teraz tak przechodzimy sobie, spacerujemy, tutaj już jest cisza i widzimy, że jest pełno pozostawianych zabawek na jutrzejszy dzień, tutaj na plaży, do jakiegoś tam hotelu. I tutaj taki piękny wiatrak. Mam nadzieję, że w Rodos też te wiatraki zobaczymy.
Fajne miejsce, słuchajcie, naprawdę bardzo ładne miejsce. Dajcie znać, kto był tutaj na Rodos, to na pewno dużo osób było, ale w Stegnie, czy Wam się podobało? Czy w ogóle lubicie takie miejsca? No dla nas to jest, mówię, odkrycie, tak jak Santorini było. Oczywiście możecie zerknąć na nasze filmiki z Santorini, gorąco Wam polecamy. Tam jest sytuacja ucichła i wiem, że loty nawet z Anglii już w tej chwili w lipcu są wznawiane, przynajmniej sprawdzałam, bo chcieliśmy też polecieć jeszcze raz na Santorini, ale nie było akurat w tym terminie połączenia jeszcze, ale później już w ciągu wakacji, lipiec, sierpień te połączenie się wyświetlało. Chyba w sierpniu się wyświetlało, nie jestem pewna, jeśli chodzi o lipiec, na to lotnisko, które my chcemy dolecieć. Także dajcie znać, czy lubicie, czy podoba Wam się w ogóle taka opcja, jak Wam pokazuję, takie podróżowanie, ale jednocześnie nie tylko leżenie oczywiście na plaży, bo my tego bardzo nie lubimy, tylko takie troszeczkę poszukiwanie czegoś innego, czegoś nowego, tak jak dzisiaj znaleźliśmy to przejście do kościółka. No po prostu ja jestem zachwycona takimi szlakami i nieważne, gdzie byśmy nie byli, to tak jak koty zawsze chodzą swoimi drogami, tak my chodzimy również swoimi drogami. No nic, będę się z Wami żegnać dzisiaj. Do zobaczenia jutro, słuchajcie. Jutro z nowego miejsca. Jeszcze nam zostaje Rodos i mam nadzieję, że uda nam się tam co nieco zobaczyć i pozwiedzać. Koty idą, muszę nagrać dla syna, bo są super piękne. Grillowana feta przyszła już, za chwilę będą suflaki. Nie, co Ty zamówiłaś? Gyrosa. Ale powiem Wam tak, taki zrobili myk, że musisz zamówić minimum za 15 euro. Tak, żeby ludzie sobie nie siedzieli. Fajnie. No, po prostu mówią, że ludzie tutaj przychodzili, siedzieli, zamówili sobie tylko właśnie coś tam i tylko miejsce zajmowali, więc wcale się z jednej strony nie dziwię, a ja zaraz fetę posmakuję z tej fety. Powiem Wam, że jest bardzo, bardzo dobra. Winko oczywiście i tu jest gyros według wykonania. Też wygląda fajnie, apetycznie. Z kurczaka.